Suzuki Jimny wygląda ślicznie, każdy się za nim ogląda, ale czy to jest samochód, który chciałabym mieć? Obejrzyj mój test. Wnętrze Jimnego można określić słowem spartańskie. Nie znaczy to jednak, że jest całkowicie pozbawione wygód. Mamy uchwyty na kubki, przed pasażerem niewielki schowek, są też podgrzewane fotele, bardzo przydatne w chłodniejsze dni. Wprawdzie nie ma mowy o podgrzewanej kierownicy, ale akurat w tym modelu nie oczekuję takich luksusów. Kierownica regulowana jest tylko w jednej płaszczyźnie. To jest góra, a to jest dół. A to znaczy, że mogę ją mieć albo ustawioną za wysoko, co jest potencjalnie niebezpieczne, albo niżej. Tak jak byłoby mi wygodnie ją trzymać. Tyle tylko, że w tej pozycji nie widzę górnej połowy zegarów. System inforozrywki znany jest z innych modeli Suzuki i teoretycznie można w nim uruchomić Android Auto. Częściowo udało się to jeden raz, ale potem samochód już nie widział mojego telefonu. Telefonu Marka, dodajmy identycznego modelu, nie widzi wcale i nie ładuje go z kabla USB. Jeśli więc lubisz swoje Google Maps, tak jak ja lubię, lepiej jest wpiąć ładowarkę w gniazdo zapalniczki i przyczepić telefon na przyssawce. Bardzo retro. Retro są też fotele. Takie fotele były w dowolnym samochodzie jakieś 20 lat temu i więcej. Materiałowa tapicerka, zero podparcia odcinka lędźwiowego. Suzuki pojechaliśmy na Mazury i podróż była wyzwaniem dla kręgosłupa. W trasie Jimny jest po prostu niewygodny, nie ma na to innego określenia i nie ma sensu, żebym owijała to w bawełnę. W trasie będzie Ci też niewygodnie z innego powodu. 5-biegowa skrzynia manualna. Na 5. biegu przy prędkości około 100-110 km na godzinę samochód jest głośny, a wyprzedzanie trzeba dobrze planować. Jeśli nie decydujesz się jechać za najwolniejszą ciężarówką na drodze, spalanie wynosi jakieś 8,5 litra. Lepiej jest przy jeździe między wioskami i miasteczkami czy po mieście. Można przyjąć, że wtedy Suzuki Jimny będzie spalać 7,5 litra na 100 km. W mieście trzeba jednak uważać przy manewrach. Kierownicą trzeba się mocno nakręcić, żeby samochód wjechał w miejsce parkingowe, czy żeby z niego wyjechał, a w żadnej z wersji wyposażenia, zresztą to, czym jedziemy dzisiaj, to najbardziej luksusowa wersja, nie ma ani czujników parkowania, ani tym bardziej kamery cofania. W dodatku drzwi nie zakrywają progów, więc szykuj się na częste wizyty w pralni. No dobrze, Suzuki nie oferuje fabrycznej kamery i czujników cofania, ale w katalogu akcesoriów są takie rozwiązania instalowane przez dealera. To ja już wolę bez. Ale tak naprawdę, jeśli kupujesz Suzuki Jimny, to pewnie masz osobne ubrania do jeżdżenia nim, takie, których nie szkoda ubrudzić podczas offroadu, bo do tego ten samochód jest. Trzeba się mocno natrudzić, żeby go zakopać, a jego możliwości terenowe wyrażane takimi danymi jak kąt natarcia stawiają go nad samochodami tej klasy co Land Rover Discovery. Na Mazurach Jimny został wyprowadzony na spacer głęboko w las. Myślę, że wiele samochodów z napędem na wszystkie koła poległoby wcześniej. Ale nawet jeśli nie planujesz wycieczek po lesie, to dziarski Jimny będzie doskonałym wyborem dla osoby mieszkającej za miastem, gdzieś przy bocznej drodze. Śnieg, kolejny, błoto, to wszystko mu nie straszne. I do tego jest stworzony niekoniecznie do wożenia dzieci i zakupów.
Z dziennikarskiego obowiązku sprawdziłam jednak, jak jeździ się w Jimnym z tyłu. Miejsca jest mało. Kilkanaście kilometrów jest do zniesienia, ale dłuższe trasy odpadają. Teoretycznie możesz tam wsadzić dziecko w foteliku, bo są isofiksy, ale figura, jaką trzeba będzie robić, żeby obsłużyć młodzież, to znaczy zapiąć te wszystkie pasy, odpiąć, wyjąć, wymaga naprawdę sporej zwinności. Kanapa dzielona jest w proporcji 50:50 i po jej złożeniu uzyskujemy płaską powierzchnię ładunkową. A płaska przestrzeń ładunkowa się przyda, jeśli jednak zechcesz dokądś dalej pojechać Jimnym, bo bagażnik, tak jak tutaj mniej więcej go widać, ma pojemność 85 litrów. Po wyjęciu wkładki w podłodze. Po złożeniu siedzeń, co na szczęście jest bardzo proste, teraz mamy do linii dachu 830 litrów. Pomijam problemy z widocznością przy pakowaniu samochodu po dach, ale dochodzi inny problem. Tu nigdzie nie ma żadnych uchwytów, żadnych mocowań, które pomogłyby zabezpieczyć zawartość bagażnika przed przesuwaniem w trakcie jazdy. Jeśli mieszkasz w większym mieście, Suzuki Jimny to nie jest samochód dla Ciebie. Co innego, jeśli masz dom gdzieś, gdzie drogi nie zawsze są regularnie odśnieżane i nie wszystkie z nich są utwardzone. Jak Ci się podoba Suzuki Jimny? Daj mi znać w komentarzu. Dziel się moim wideo ze znajomymi, zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. Kolejny materiał motoryzacyjny w następny czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!